Cześć, z tej strony Arch. Zdecydowałem się nagrać poradnik. Poradnik na temat odgrywania postaci. Ale w drugiej wersji. Parę lat minęło i mam więcej do dodania. Także przysiadłem, zastanowiłem się i mam dla was 5 pomysłów. 5 porad, byście lepiej się wczuli. No to jedziemy. Stres przed sesją. I nie mówię tu o studiach. Wiadomo, stres przed czymś nieznanym jest bardzo częsty. Szczególnie rozumiem sytuację, gdzie przychodzicie jako nowi do już istniejącej grupy lub gdy osoba albo parę dołącza do istniejącej, by właśnie grać w RPG. Nie wiecie zapewne jak wypadniecie i na ile możecie sobie pozwolić w tym nowym środowisku. Nie znamy przecież ich charakterów, gustu czy poziomu humoru oraz dynamiki panującej w grupie. Dlatego też warto przed całym tym zagraniem złapać się ze swoją grupą, by luźno pogadać, dopytać się, czy szukać jakiegoś wspólnego gruntu. A nasz rozdziałowy temat, który omawiamy, jest najczęstszym powodem, z jakim się spotkałem, przez który ludziom ciężko się wczuć w postać i historię. Pomimo iż nikt u nas nie naciskał na jakiś poziom, wiele osób chciało udowodnić, że są nieźli w RPGach. I chcąc jakoś zabłysnąć, nakładali na siebie często ogromną presję. Wiecie, nawet mnie stresowało nagrywanie tamtego pierwszego poradnika na naszym kanale, gdyż nie wiedziałem, jaki będzie jego odbiór i czy jest on w ogóle potrzebny. Czasem trzeba mieć to pierwsze doświadczenie za sobą, by móc wyciągnąć z tego jakieś wnioski i ulepszyć się przy następnych okazjach. Grałem zarówno z osobami dopiero pełnoletnimi, jak i takimi po spokojnie 30, z naprawdę różnych środowisk. I każdy z nich miał swoje lekkie obawy lub większe, jak im pójdzie. Więc niezależnie co myślisz o tym, jak to może wyglądać u innych, to ten temat, jak wspomniałem, jest najczęstszą przyczyną trudności z wczuciem się. Tutaj również czas działa na twoją korzyść. Im więcej sesji zagracie wspólnie, tym może być lepiej. Także spokojnie. Jeszcze zobaczycie, będziecie się śmiać z tego, jak bardzo się tym przejmowaliście. A dla samych mistrzów gry podpowiedź. Gracze nie wiedzą, co jest dokładnie zaplanowane, więc jak ty się pomylisz, to niekoniecznie oni to zauważą. Dobrze to użyć na swoją przewagę i wyplątać się z tego po cichutku. Muzyka. Jeżeli macie możliwość, to bardzo przydatnym elementem na sesji jest muzyka. Muzyka, która nadaje odpowiednią atmosferę. Łatwiej wtedy zapomnieć o naszym świecie i się po prostu wczuć. Z doświadczenia polecam muzykę raczej instrumentalną, odtwarzaną na takim poziomie głośności, by nie rozpraszała i nie wymagała przekrzykiwania się z innymi. Najlepiej tutaj sprawdzają się ścieżki dźwiękowe z filmów lub gier. I jeżeli potrafi cię rozpraszać taki dodatek, to faktycznie niektóre instrumenty potrafią po dłuższym czasie być irytujące. Lub niektóre potrafią usypiać czy relaksować zbyt mocno, przez co możecie nie czuć dynamiki akcji albo usypiać nawet. Rozwiązać to oczywiście można zmianą muzyki. Mnie osobiście po długim czasie instrumenty dęte potrafiły rozpraszać, a muzyka orientalna w stylu mocno azjatyckim wręcz usypiać. Więc na każdego może zadziałać co innego. Jeżeli wasi mistrzowie już używają muzyki, zawsze możecie poprosić o jakąś, która przypomina wam o tym, jaka wasza postać jest. Coś w rodzaju własnego motywu przewodniego, by poczuć się naprawdę epicko. Emocje. Nie należymy do najbardziej wylewnego kraju odnośnie ukazywania naszych emocji, szczególnie tych pozytywnych. Statystycznie łatwiej nam narzekać, złościć się i być pierwszymi do wytykania negatywów. Domyślam się, że żywe okazywanie pozytywnych emocji, jak i na przykład smutku, może sprawić, że nie czulibyście się szczególnie komfortowo, gdy cała grupa tego nie robi. Jednakże
warto w mojej ocenie okazać to, co powinna czuć postać. Wiem, że może początkowo być niezręcznie, ale może to sprawić, że bardziej się wczujecie, jak i właśnie zainspirujecie ludzi z grupy, by spróbowali tego również. Zrozumieć postać. We wcielaniu się w waszą postać bardzo przydatną rzeczą jest zrozumienie tego, co ona lubi i nie lubi. Nawet jeżeli nie macie możliwości zamieścić tego na swojej karcie, to opłaca się mieć oddzielny dokument czy kartkę i napisać tam parę punktów, które pozwolą wam bardziej zrozumieć, jak postać będzie mogła zachowywać się w danej sytuacji. Bez tego zapewne w którymś momencie zaczniecie zastępować kwestie lubienia i nielubienia własnym charakterem lub czymś z popkultury, czy czymś względem systemu jak rasa czy klasa. Oczywiście, jeżeli historia, w której będziecie uczestniczyć, będzie trwała dłużej, to dobrze do tego zrozumienia podejść niczym do poznawania realnej osoby. Wtedy instynktownie zrozumiecie z czasem, jakie decyzje czy słowa pasują do danych sytuacji. Co postać, to inne doświadczenie. Nie każda postać, którą stworzycie, będzie wam pasować niczym wygodne buty. Znam osoby, które potrafią fenomenalnie odgrywać na wielu postaciach, ale czasami trafi się tak, że przez losowość podczas tworzenia lub przez chęć do wypróbowania czegoś nowego postać będzie uwierać i nie będziecie dobrze się bawić. Sam doświadczyłem tego błędu, tworząc postać trochę podobną do damskiego Sheparda z gry Mass Effect, w miksie z postacią Kinsey z gry Saints Row, o takim charakterze lekko aroganckiej, sarkastycznej hakerce i nadałem jej dodatkowo cechy małej otwartości na ludzi, jak i to, że skrycie okazywała emocje. A nadto grałem pierwszy raz one-shota w systemie Traveler, którego musieliśmy uczyć się absolutnie na biegu i jest on utrzymany w klimacie sci-fi, który jest mi mniej znany. No a dodatkowo jeszcze druga osoba stworzyła też wycofaną postać, więc trzeci gracz z bardziej otwartą miał na swoich barkach całkiem dużo. Może wam również nie leżeć coś ze strony mechanicznej systemu, jak zestaw umiejętności, rasa, same zasady odnośnie tego, co wybraliście i może to sprawić, że po prostu nie będziecie lubili takiego stylu gry. To naturalne, że nie zawsze uda się stworzyć postać, która będzie waszym magnum opus. I nie ma co się zniechęcać ogólnie tak do RPGowania. Bo co system, postać czy grupa, to doświadczenie jest diametralnie inne. Sam grając swoje pierwsze razy prawie bym się zniechęcił. A poza tym to nie jest jak z przechodzeniem gier chociażby od studia Telltale, gdzie nasz start zawsze jest ten sam i fundamenty gry zawsze będą na miejscu. I to by było na tyle. Zachęcam do podzielenia się tym, co sprawiło, że sami wczuliście się w wasze postacie i jakie mantry czy czynności odprawiacie, by sobie dopomóc. Także dziękuję pięknie za wysłuchanie i niech się wam la. Mówiłem do was ja, Arch. Do usłyszenia.